Dzień dobry. Dzisiaj będzie... Nie będzie. Dzisiaj nie będzie drukowany samolot. Dzisiaj to samolot testowy to... O, takie cudeńko. No i powiem tak, już na wstępie. Ciekawe z nim przygody były. Po pierwsze nazwa. Przy zakupie to nawet tam nie było nazwy. Gdzieś na jednym z elementów było Ryan. I okazuje się, że to jest ten samolot, bo nawet podobny jest. Natomiast tani, bardzo tani, jak na samolot piankowy. Wtedy on kosztował około 170 zł. To nie jest chyba dużo, wydaje mi się, ale w tej chwili to cena tego samolotu dochodzi nawet do 300 zł, więc prawie dwa razy więcej. I powiem, no cóż, przede wszystkim to ciekawa rzecz była, jeżeli chodzi o część tego samolotu, bo okazało się, że na przykład, że elementy drobne to nie były w ilości wystarczającej, żeby tutaj go poskładać. Były bardzo słabej jakości. Jeżeli chodzi o podwozie, bo tutaj nie ma zainstalowanego podwozia, ale ma taką możliwość, żeby to podwozie zainstalować, no to powiem, że dwa prawe mi się trafiły i one nie są symetryczne. Także nawet nie montuję w podwoziu, już nie mówiąc o tym, że ono jest dość takie tylne kółko niepasujące do tego samolotu. Może gdzieś tam jeszcze siądę do tego i coś z tym zrobię. Dlaczego go kupiłem? Dlatego, że to może być bardzo fajna platforma testowa, ponieważ tak, lotki ma, o tutaj mój kot się zajął tym samolotem, lotki ma klapy, których jeszcze tutaj nie przewiduję do użycia, ster wysokości, ster kierunku, był tani, więc jak coś mu się stanie, to nie będzie to duży problem. No i planuję go wykorzystać jako taką platformę testową i dzisiaj odbędzie się jego pierwszy lot. Warunki nie zachęcają, no ale o to też chodzi. Sądzę, że będzie w mikrofonie słychać, jak wieje. Ale niezależnie od wszystkiego, ten lot się odbędzie. Zobaczymy, jak twarda jest ta maszyna. Dość standardowe wyposażenie, jak u mnie. Tutaj jest zamontowany ten silnik Speed Racer, nie pamiętam, oddam w opisie. No, tam około 1300 kV, śmigło 9, slow flyer. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Czarne serwa. Tutaj na lotki, jak i ster kierunku i ster wysokości. Czarne serwa. No i system FR Sky. Tu też trzeba powiedzieć, że dość duży problem był z zainstalowaniem baterii. Ja to rozwiązałem tak, bo bardzo daleko musi być tutaj z przodu. Ja to rozwiązałem tak, że tutaj po prostu wydrukowałem sobie elementy na drukarce 3D. Taka podstawka. Tutaj zostanie do tego przymontowana bateria i to zostanie wsunięte tam do przodu. No jak ktoś ma inny pomysł, to no każdy ma tam jakieś swoje rozwiązania. No dobrze, to ja sobie przygotuję jeszcze go do startu i zobaczymy, jak w ten wieczny dzień nam to się uda. O jakiej klasie tutaj samolocie mówimy, to powiem tak, on nawet nie ma punktu CG tutaj oznaczonego, także zrobione zostało to na oko. Także tutaj, no zobaczymy, jak to nam dzisiaj uda się ten start, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Jakieś tam ustawienia początkowe przyjmujemy. Dobrze. Kamery włączone. Jedna jest. Kamery włączone. Poszedł. Aż. Spokojnie. Ale go zadziera. O kurczę. Dobra. Chyba sytuacja wstępnie opanowana. Wiatr nie działa na jego korzyść. Zresztą to widać, myślę. O, jest problem, żeby go nad nim zapanować. Lekki.
ale okej. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Prawie bardzo dobrze. O, bardzo gwałtowne zwroty i manewry. Ograniczyć wychylenia na podstawowe, co i tak będzie dla niego, podejrzewam, dużo. Mocno muszę kontrować. Okej. Dobra, wejdziemy, to znaczy trymowania, to nawet za bardzo się nie silę robić, ale wejdę sobie wyżej i wyłączę silnik i wyłączony. A, no proszę, ładnie, dobrze, dobrze, czyli z punktem, środkiem ciężkości tutaj w miarę udało się trafić, chyba. Jeszcze trzeba będzie przy lepszej pogodzie to sprawdzić. Okej. No dobrze. Wow! Dobre, niewiele brakło, jak to się mówi. Okej. Nie przelatujemy nad sobą. Jeden z podstawowych błędów został oczywiście zrobiony. Muszę go jakoś pomalować. Dobra. Okej. No dobrze. Miałem zamiar wylatać ten akumulatorek. No i to się też stało. Teraz trzeba podejść do lądowania. Na bardzo małych obrotach. Oj, ciekawe co tam się wydarzyło. Dobre. Już widziałem z daleka, że coś tam się zadziało. Ale lądowanie ładne. Lot trwał 3 minuty. O! Kabina chciała gdzieś polecieć? Tak. Co tu się wydarzyło? Że magnesik puścił? A to ciekawostka jest, nie? Miałem nie startować, ale zmieniłem zdanie. Jeszcze sobie zrobię tutaj start z ujęciem z drona i miałem też nie zakładać mojej głównej kamery, ale stwierdziłem, że to może być ryzykowne i założyłem ją też, także jeszcze jeden start. Kamery włączone. O! Dobra, trochę nie do końca dobrze to wyglądało. Ok. No warunki są fatalne. Dobrze. No mocno trzeba go pilnować. Zresztą nie ma co się dziwić przy tak wiejącym wietrze. Kółeczko, kończymy i podejście do lądowania robimy. Oj, walka. Takie lądowanie, to się okaże, że prawie na Harriera będzie. O kurczę, ale go zabrało. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. I udało się. Chciałem, żeby w taką pogodę odbył się lot tego samolotu.
bo jak już wspomniałem wcześniej, to ma być platforma testowa. I on tak został zrobiony przeze mnie tak nie do końca, bo tutaj powinny być odciągi. Zamontowałem tutaj łóżka do odciągów, ale ich nie zrobiłem, ponieważ uważam, przynajmniej na tą chwilę, nie jest mi to potrzebne. Zresztą tak samo tam na ogonie i od spodu teoretycznie jest to przygotowane, chociaż też ich, jak wspomniałem, nie zamontuję, bo mam dwie prawe gondole podwozia, a tam też przychodzą odciągi. Jeżeli chodzi o punkt CG, to przyjąłem go tutaj gdzieś na 1/3 skrzydła, jak w większości tego typu samolotów. No i to był dobry punkt, dobry wybór. Aż mnie ciekawi, jak on będzie latał przy dobrej pogodzie, bez wiatru, przynajmniej takiego. Nie wiem, mam nadzieję, że to się wszystko ujęło na kamerach. Ten moment, kiedy prawie byłaby katastrofa, ale nie doszło do niej, więc wszystko dobrze. Tym razem wszystko dobrze. Natomiast oprócz wielu tutaj niedomagań tego samolotu, to on ma też plus. Dla mnie ogromny. Ma możliwość demontażu tutaj całej części ogonowej. Skrzydło jest u mnie zrobione jest jako dwudzielne, przez co ten samolot zmieści się do pudełka, w którym został przysłany z Chin. Dla mnie to jest ogromny plus. Kapitalne rozwiązanie. To kupiłem właśnie po to, żeby zrobić z niej sobie model testowy. I takie jest założenie. Sądzę, że ją pomaluję, bo po dzisiejszym dniu to były takie momenty, kiedy prawie wcale jej nie widziałem, a to nie jest przyjemne. Z takich rzeczy, które jeszcze tutaj zostały dorobione, gdybyście mieli w planach zająć się tym samolotem, wręga silnikowa została przeze mnie zrobiona, zaprojektowana i wydrukowana na drukarce, bo ta, która wymagała tutaj zamontowania na stałe silnika. A ja bardzo lubię, jak są silniki z możliwością demontażu, więc zrobiłem taki projekt, że da się ten silnik wymienić. I cóż, z takich ciekawostek to nawet, jeżeli chodzi o jakość tej wyposażenia, tutaj te elementy mocowania, popychaczy nie nadawały się. Po prostu gwinty nie trzymały, także były nie do użycia z zestawu tego samolotu. Także jeżeli chodzi o nawet te drobne wyposażenie, nie za dobrze to wygląda. Nie za dobrze to wygląda. Ok. Zimno. Pora wracać do domu. Zadanie zostało wykonane. Czas wracać do domu. Dzięki za oglądanie. Dziękuję za wsparcie. Jeżeli macie jakieś uwagi, prośby, piszcie w komentarzach. Czytam i uwzględniam. Tylko że czasami trochę zajmuje mi zrobienie tego jednego czy drugiego filmu. Dzięki za oglądanie. Do następnego filmu. Cześć!